Pani Danusiu, bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani na kolejną rozmowę z cyklu, nie wiem, to są tajemnicze rzeczy, rzeczy do odkrycia, jakby Pani to nazwała. Rzeczy do odkrycia. To będzie wszystko wiązało się na pewno z tymi falami, polami, Dzisiaj, rozmawiała Pani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o miejscach mocy, albo przynajmniej o jednym, tak jak wcześniej miałyśmy okazję rozmawiać. No wiadomo, że takie miejsca mocy na świecie istnieją. Część ludzi je widzi, część czuje. Różne są też przekazy od wieków mówiące o tym, że w różnych miejscach są jakieś takie miejsca, które są dziwne. Do jednych nie można za bardzo dostać się, inne są znowu takie, że zadziewają się różne rzeczy, które uważane są przez ludzi za niewyjaśnione. I o jednym z takich miejsc chciałaby dzisiaj Pani opowiedzieć. Oddaję głos. Tak, oczywiście, bo cały czas wydaje mi się, że szuka się takich miejsc po świecie. Nigdy się nie mówi o Polsce, nie mówi się o cudze chwalicie, swego nie znacie. O, tak to uznam. I druga sprawa to jest, że wszystko kojarzone jest z jakimiś mocami. Tak jak już kiedyś powiedziałam, to wszystko jest pod magię, pod wierzenia, podpisywane od wieków, a w sumie pasowałoby dowiedzieć się, co rzeczywiście się dzieje w takich miejscach. Wiemy, że to jest wiedza jakaś prastara i ludzie już właśnie bardzo dawno zauważyli, że coś zachodzi, tylko też mi się wydaje, że nie wiedzieli co. I dlatego w takich miejscach najczęściej były jakieś tam praktyki pogańskie, jakieś dawne wierzenia, jakieś rytuały, modlitwy, nie wiem. Potem zrodzili się szamani i inni tego typu ludzie, którzy uznali, że już wiedzą. Mi się wydaje, że do tej pory to nie jest odgadnięte i że dopiero właśnie jakieś postępy naukowe, te wszystkie, ta cała nowa fizyka kwantowa, która się zaczęła zajmować tak na poważnie siłami wszechświata i siłami idącymi właśnie skał, magnetyzmem i tego typu rzeczami. No, nie chcę tu być żadnym znawcą, bo nie jestem tylko obserwatorem. Ale obserwatorem uczestniczącym i to jest najpiękniejsze Tak, w tym wszystkim. Ja urodziłam się w takim miejscu. No właśnie. No to trudno, żeby nie dostrzec pewnych rzeczy. Mam prośbę, jakby Pani mogła opowiedzieć, od kiedy Pani czuła, że to miejsce, w którym Pani przebywa już jako dziecko, nie jest takim zwyczajnym miejscem? Trudne pytanie bardzo, bo gdy się człowiek urodzi, to zastaje to, co jest. Więc go to nic tam nie dziwi, prawda? Ale stopniowo, w różnych takich momentach, same te odczucia, obserwacja, stopniowo zaczęłam się zastanawiać nad tym, że no faktycznie coś może oddziaływać w takich miejscach. Coś innego niż gdzie indziej. A proszę mi powiedzieć, czy te rzeczy przydarzały się Pani, tak mówię o rzeczach, bo chodzi mi o to, tą manifestację tego miejsca w domu, czy na przykład poza tym domem, w jakiejś okolicy? Nie wiążę tego z konkretnym miejscem. To bardziej podchodziłoby pod to, jak się człowiek ustawi może do działania tych pól,
sytuacja jakaś, jakieś emocje, choroba też. Bo ja pamiętam na przykład, jak byłam dzieckiem, to pamiętam jak złota kula taka. Jak zbliżała się do mnie, gdzieś mi, ja mówiłam mamie, że weszła mi w oczy. Czyli to też jakby jakieś właśnie takie oddziaływanie czegoś. I ta taka słoneczna, to taki efekt świetny, energetyczno-świetny. Czy pani pamięta może, gdy ta kula się zbliżała, jakby wchodziła w panią, czy miała pani jakieś odczucia towarzyszące na przykład Strasznej ciepło? radości Strasznej radości? takiego ciepła, tak. Nikt nie A zazdrościł byłam pani? poważnie chora, miałam dużą gorączkę, no i wydaje się, że potem od razu wyzdrowiałam. No tam niepoważnie chora w stylu, że jakieś tam, tylko no chodzi o przeziębienie, o taką silną gorączkę, czyli to dla dziecka było poważne położenie w łóżku. Powiedziała pani o takim, ja tak to rozumiem, ułożeniu, jak pani gdzieś stoi, jak pani odczuwa? Chodzi mi o ułożeniu ciała względem kierunków świata? A ja tego nie rozpoznałam. Ja nie rozpoznałam, bo to są chwile. Nie rozpoznałam, czy rzeczywiście chodzi o to, ale prawdopodobnie tak, bo to zawiera się w całej wiedzy. Właśnie u nas tam. Jako w niewielu, w Beskidach, to jako w niewielu miejscach w Polsce praktykowało się, właśnie tu do tych świetlików dojdę, jak praktykowało się zielone sobótki, zielone świątki, potem przemienione przez Kościół, a właściwie powinny być to sobótki, tak jak w Krakowie. Rzeczywiście 24 chyba, czy 23 na 24 czerwiec. I Noc Świętego Jana, tak? Noc Kupały. Tak. I u nas to praktykowano do niedawna, także wszystkie te wzgórza no, przepięknie wyglądały, jak paliło się sobótki. Ja myślę, że to powstało z jakiejś tej wiary o ognikach świętych, bo nawet mój dziadek opowiadał mi, że raz całą drogę gdzieś 3 kilometrów w nocy przeszedł i prowadził go taki właśnie ognik. Cały czas. Ja myślę, że i dawniej coś takiego ludzie obserwowali. No i potem rzeczywiście te ogniki paliły się na każdym wzgórzu. To było bardzo piękne. No, krajobraz bardzo pięknie wtedy wyglądał i to było praktykowane no nawet do dziś, tylko że to już zanika, bo zaczęto tam te swoje prawa o ogniskach i innych wprowadzać. Ludzie się boją, nie palą tego ogniska. Ale to mi się wydaje, że to wiąże się właśnie już z tym słowiańskim zwyczajem. Tak samo jak było, że gałązki brzozy przy drzwiach, właśnie na ten czas, na Zielonych Świątek. I różne takie krzyżyki w polach, przeinaczone na chrześcijaństwo, ale cały czas zwyczaje dawne. I w tym miejscu historia tego miejsca dotyczy czasów przed Piastami nawet, przed powstaniem państwa polskiego. Dotyczy tej skały, która, i tu też właśnie, doszli ludzie do wiedzy, że tam były przeprowadzane jakieś prastare obrzędy i nawet jeśli jest to, i teraz są dwie takie hipotezy, bo są wyraźne ślady wielkich
palcy z jednej i z drugiej strony takiego olbrzymiego głazu, jakby ludzkich, tylko to, że to jest wielkie. To musiała być no, dłoń takiego olbrzyma, gdzieś 10-metrowego. Albo są to ślady, że przymocowywano tam klatki z jakimiś ofiarami właśnie do tej skały. Jakieś krwawe obrzędy wręcz. Nie wiadomo, jak to było. W każdym razie, jak wkroczyło chrześcijaństwo, to powstała legenda, że to rzucił diabeł i to tak się rozpowszechniło. I że te palce to są diabła. Natomiast skała powstała, no 2 miliony chyba, to nie jestem taka dobrze. Dawno temu. 2 miliony temu, powiedzmy, bo mi się wydaje, że tak gdzieś, kiedy się piasek wytwarzał, od lodowiec pchał te tam resztki i wypiętrzały się, no i potem się zastygła właśnie przez te osady i wypiętrzały się takie góry. I tam nie jest, że to jest jedna skała, no bo akurat jest tak dobrze wypchnięta, uwidoczniona, tylko cały ten teren w sumie jest takiego piaskowca. Czyli no, jeśli rzucił, no to jak skąd przyniósł? No nie rzucił, ale jedynie można w taką legendę przyjąć, że wtedy nie tylko dinozaury istniały, ale jeszcze jakieś bardzo postacie takie świadome czy ludzkie, takie olbrzymie. Tak jak się świat zmniejszył, bo teraz też nie mamy dinozaurów takich wielkich, ani takich wielkich drzew, to może i zmniejszył się człowiek. Tym bardziej, że niedaleko podobno zniszczyli to. Ale ja słyszałam i tam osobiście nie byłam, ale widziałam zdjęcia i całkiem niedaleko. To było chyba Droginia, to tam gdzieś jak Zapora. Była skała, gdzie odbita była 30-parocentymetrowa stopa. Czyli tu palce mamy, a tam mamy taką wielką stopę. I naprawdę autentycznie wyglądało to jak odbicie stopy ludzkiej. Znowuż w tym piaskowcu. No to trudno mnie jest snuć jakieś teorie, ale coś jest właśnie na rzeczy. I są właśnie dziwne zjawiska. W tej skale, która jest wypiętrzona, to tam płynie woda i coś wypychają do góry. Jest źródełko na samym szczycie. Czyli są jakieś siły, żeby, no pewno te wody gdzieś tam podziemne, ale coś, co wypycha tą wodę. No przecież nie ma tam pompy czy jak takich. A ktoś prowadził jakieś takie badania związane właśnie na przykład z ciśnieniem tego źródełka, czy to raczej nikogo nie interesowało nigdy? Ja myślę, że dużo ludzi to interesowało, że byli tam badacze, ale szczególnie to byli badacze od ufologii. No bo tam podobno ktoś tam jak gdzieś tam, ale to pewno były znowuż te ogniki, a nie żadni kosmici, no ale ja się nie zagłębiam się właśnie w takie. Pani Danusiu, wcześniej jak rozmawiałyśmy, opowiadała Pani taką ciekawą historię o miejscowości, która nazywa się Piekło. No to nie miejscowość jest. To nie jest miejscowość, tylko miejsce jakieś, Nie, to nie jest miejscowość, to po prostu jest nazwa taka miejsca, tak? swojska.
od dawna, kiedyś tam dawno ludzie tak sobie nazwali. To jest po prostu takie miejsce najpierw może byśmy powiedziały o tym Grodzisku. Z przyjemnością słucham. Bo to jest właśnie miejsce tam pod wzniesieniem. I opowiedziałam taką ciekawą historię, że właśnie że wydobywają się tam z ziemi jakieś dziwne gazy. I nie mam zapisane, nie mam z obserwacji, w których miesiącach czy porach, ale pojawia się i znika ten zapach od niedawna i widocznie dużo wcześniej też coś takiego było, skoro to miejsce nazwano piekłem. Wydobywa się takie gazy śmierdzące, jakieś siarki czy coś. No. Nie wiadomo, też właśnie myślę, że też będzie z geologią ziemi związane i właśnie wszystko z tym piaskowcem, z ułożeniem terenu, z jakimiś siłami właśnie też. A jeśli chodzi o Grodzisko, to jak powiedziałam, cudze chwalicie, to bardzo dużo uwagi przywiązuje się do piramid, że one są jakieś niezwykłe, jakieś tam się odbywają i z elektrycznością i jakieś siły. A tu jest naturalne, niezbudowane już, a wygląda wzniesienie naturalnie, jak właśnie ukształtowanie jej, jak takiej piramidy. I to właśnie inne takie zjawiska, takie jak ułożenie względem drogi Słońca, to południe zawsze jest nad samym szczytem. Mimo, że tam niżej, wyżej, bo to wiadomo, lato, zima, ale zawsze nad samym szczytem wybija ta godzina południe, jak się skieruje tam, popatrzysz się, tak? Czyli to tak samo, bo piramidy też budowano właśnie w jakimś takim ciągu, nawet według jednej linii. I co tam jeszcze jest dziwne, to właśnie to wzniesienie, te beskidzkie wzniesienia, one też są tak ułożone, no nikt ich nie zbudował, ale też są tak ułożone według jednej linii, tak żeby ktoś tam zauważył nawet, że z lotu ptaka to samo Grodzisko jest jakby punktem właśnie przecięcia krzyża. Środkiem jakimś. Środkiem krzyża, tak. Więc to zastanawia. To zastanawia, dlaczego tak, kto i jaką kiedyś posiadał wiedzę na ten temat. Tym bardziej właśnie, że jak mówię o tym diable, no to na pewno jest to wprowadzone przez chrześcijan, przez Kościół. Taka legenda, żeby tam przestali może praktykować pogaństwo czy coś w tym, przestraszyć. Bo no właśnie też cystersi, jeden najstarszy zakon, oni też dysponowali jakąś wiedzą, skoro wszystkie te, gdy zaczęto budować klasztory, to właśnie po tych szlakach szli, czy celtyckich, czy słowiańskich, i wybierali takie miejsca, żeby zastąpić tamtą dawną wiarę. Tą i akurat w miejscach tych mocy, prawda? Tak, i tam jest klasztor i potem jest ta legenda właśnie o tym, że na ten klasztor to diabeł niósł głaz. A tymczasem no, na pewno coś zachodzi, coś się dzieje, bo daje się to odczuć. Tak jak w tym piekle, to na przykład tam jest taka głucha cisza.
Naprawdę można się przestraszyć. Martwa cisza. Martwa cisza. Mhm. No, być może to jest też przez to, że przez ukształtowanie terenu. Bo jest właśnie takie zapadlisko, no to faktycznie wiatr ominie. Ale ja przypuszczam, że tam jest dużo więcej tych różnych właśnie fal, dużo więcej tych sił, takich kosmicznych. Jakieś skoncentrowanie ich. A czy była Pani może w takim miejscu, w tym konkretnym miejscu? Tak, tak. Mhm. A czy jak była Pani Tam tam, jest to... nawet w książce to opisałam, jak koleżanki przez nie przeprowadza. Mhm. A chodzi mi o Pani takie odczucia. Czy nie wiem, czy towarzyszyło, nie wiem, jakieś takie osłabienie, czy jakiś taki chwilowy brak pamięci związany z tym miejscem, gdy Pani przechodziła, że na przykład nie wszystko Pani pamięta? Bo mnie to interesuje jak Pani, bo Pani jest... Ale to są słuszne uwagi, ponieważ osłabienie nie, ale na przykład gdy zaginięcia, tracenie orientacji, to zdarzały się właśnie tam w tym terenie i mnie samej się zdarzyło, jak paliliśmy ognisko po maturze i tu nie mylić w las Witkowice. Tak, tak. Ale ja, która znam to miejsce jak własną kieszeń, bo od dziecka no, poruszałam się i tam biegałam i w ogóle, to ja potrafiłam, poszliśmy z kolegą, odeszliśmy, a potem 2 godziny wracaliśmy, żeby wrócić. Już byliśmy wystraszeni w ogóle. Weszliśmy w takie chaszcze, że nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie jesteśmy. Mhm. Ale to się nagle urwało, szłam bo kolega to przecież nie znał, Tak. ale prawidłową ścieżką i nagle się te chaszcze pojawiły. No jak? Prawidłową stroną i ścieżką. Miałam wyjść na taką nawet drogę. A ja A nie... wcześniej właśnie tam ludzie mówili, że uważajcie na grodzisko, bo nie jeden już tam zabłądził. Czyli Pani nie była jedyna tutaj. Nie. Bo mi chodzi o to, że Pani... Takie pogłoski chodziły wcześniej. Ja pytam dlatego, no bo Pani jest bardziej uwrażliwiona od reszty, więc ja rozumiem, że Pani takie rzeczy natychmiastowo może wyczuwać. Natomiast inni niekoniecznie, ale jeżeli to się wielu osobom zdarzało, to jakby to tylko potwierdza moc tego miejsca. Być może to są jakieś uskoki tektoniczne, które powodują właśnie takie, a nie inne zjawiska. I druga sprawa też właśnie, że jedni ludzie odczują to bardziej, gdzieś są na odbiór tych fal narażeni, a drudzy może nie, może po prostu... Ja na przykład jestem strasznym meteoropatą. Ja każdą zmianę w kościach odczuję pogody. Więc... A inni nie, inni tak nie reagują. Więc może o to chodzi. No też jakie odczucia. Bo w sumie tam było, że na tym kamieniu to modlono się tam na przykład o płodność kobiety, jakieś tam właśnie w tych dawnych czasach. Na tym kamieniu, który diabeł rzucił, tak? Tam, gdzie jest... Tak. Ten... No i tam nie wiem, czy to było sfabrykowane, a może rzeczywiście. No bo widziałam to na własne oczy, tylko że no jest taka możliwość, że peruki się zmieniało, tak? Ktoś pokrył mu, na przykład pustelnik. No ale legenda była, że to już od 1800 któregoś tam roku, od jakiegoś widzenia Matki Boskiej. No i że zrobiono figurkę i na znak tego, że to było prawdziwe widzenie, że rosną jej, odrastają na figurce. Na martwej figurce, że odrastają włosy.
No faktycznie, raz były krótsze, raz dłuższe. Nie wiem jak jest teraz, bo teraz nie ma pustelnika. Ale może się przejadę, zobaczę. Bo kapliczka została. W każdym razie jakie są odczucia? Moja synowa, pierwszy raz jak ją zaprowadziłam, poszliśmy tam jak na wycieczkę, to miała straszne sny. Po prostu mówi, że nie wiem, czy tak ją to wzruszyło, czy coś. Straszne sny właśnie miała z figurką, no takie właśnie, jakby się bardzo czegoś tam wystraszyła. I dlatego się potem to w snach, czyli miała raczej takie niespokojne wrażenia, odczucia. No i faktycznie tam ja też zauważyłam, że raczej tak pobudza. Nie, że przynosi spokój ten kamień, tylko właśnie tak wzmaga jakieś napięcie. Mam wrażenie, że on jakby został specjalnie postawiony w tym miejscu, aby wiedzieć, że to w tym miejscu takie rzeczy się dzieją i być może to nie chodziło To o to, znaczy, żeby no właśnie... ale to by musiałby już jakiś system, tak jak mi się obrazuje, jak tworzy się rzeczywistość, podziałał, bo to nie jest ustawione ludzką ani niczyją jakimiś tam dźwigami czy olbrzymami. No olbrzym mógłby, owszem, jak był taki olbrzym, a była to jeszcze w stanie takim właśnie gliniastym, ta skała, no to wtedy by się te palce odbiły. Jak byłaby jeszcze ta osadowa skała nie skamieniała, tak? No to by sobie mógł tam coś budować, wziąć tak jak my bryłkę jakoś mniejszą. Ale no nie wiem. A z tego, Bo co to jest, no po co z innymi? To góry też postawił ktoś, no nie. Całego terenu nikt nie ukształtował, tak? To się dzieje naturalnie. Tak, ale charakterystyczna jest ta piramida, bo my troszeczkę wcześniej rozmawiałyśmy. Tak, tak. I właśnie na piramidzie chyba Cheopsa jest też taka łapa odbita. Identycznie. Dlatego to jest dziwne. Ale ona jeszcze No i ta stopa, nie, co mówiłam w drugim. Tak, ale to jest jedno. A druga kwestia to jest taka, że ta piramida ma ścięty czubek, prawda? Tak, ścięty czubek. No bo na tym czubku tam był gród, były potem zamki i też jest bardzo zaciemnione, kto rzeczywiście spalił zamek. Dlaczego upadło, jak tam już był ten gród potężny? I dlaczego to wszystko upadło? Chodzi o to, że tak jak mówiłam, dziwią mnie bardzo nazwiska, nawet moje nazwisko. I dziwię mnie nazwiska takie jak Spytek czy Ścibor. Wiadomo, że Ścibor to był brat Mieszka. A kim był Dzik? Bo tak opisany jest u Karola Busza właśnie ten pierwszy założyciel grodu. Takim nazwiskiem Dzik. No to jest ciekawe. No bo jeżeli chodzi Nie o... ma o nim, nie ma o nim, ale jest tylko tyle, że był duży spór jakiś właśnie, tak jak z tymi synami, właśnie miał Mieszko różne tam perypetie i są luki w historii po prostu. Są luki, ale był to bardzo dziwny człowiek, skoro takie legendy krążyły. Też był o jakiejś nadmocy, może to Celt. Może wiking. Może, że właśnie bardzo silny, że wspierał w każdej bitwie tam z tej no, plemienne właśnie Mieszka i takie są tylko podane wiadomości.
Pani Danusiu, ale legendy to jest jedna sprawa, im trzeba się przyglądać, bo W one... każdej jest ziarnko prawdy. To Tak, ale w no, każdej legendzie ziarnko prawdy. To jest plus jakieś to, przesłanie, coś tam się jeszcze udało przemycić, prawda? tak, tak. Poza tym kiedyś bardzo dużo tego słowa było mówionego, a nie pisanego, Tak, prawda? tak. Tym bardziej, że to jeszcze było przed wynalezieniem druku, więc na pewno no, niedużo rzeczy było spisywanych. Była to droga impreza, napisanie książki i to najczęściej pisały już osoby związane z zakonami, czyli to już Tak, też tak. jest Tak ten jak etap właśnie w Strzyżewcu chrześcijaństwa. mamy muzeum, Mhm. gdzie znajdują się najstarsze na świecie pisane Mhm. kroniki. No właśnie, no, czasy Mieszka, to rozumiem, że to chyba jeszcze są runy. Nie wiem, nie jestem historykiem, ale tak mi się wydaje, że no, jeżeli może nie tyle Mieszka, ale te czasy, które pani generalnie opisuje, takie przedchrześcijańskie, no to Mhm. tam to pismo trochę inaczej wyglądało w tamtych czasach. Pani Danusia, Tak, ale ale później jak już pisali minici, no to jest XI wiek. Z XI wieku tam mają mhm, zapis. no właśnie. Pani Danusiu, ale jedno to właśnie są legendy, kroniki, to co można wyczytać. Ale ja wiem też, że pani sama widziała i odczuwała różne rzeczy związane z tamtym miejscem. Bo nawet sama pani opowiadała o różnego rodzaju rzeczach, które pani widziała. Na przykład przysłała mi pani między innymi zdjęcie zgaszonego ogniska, prawda? Jakby Tak, mogła pani o tym opowiedzieć? więc za to zjawisko Mhm, znowuż na pewno odpowiadają siły przyrody i odpowiednie nastawienie się, tak jak mówiłyśmy wcześniej, żeby te siły objęły, czy trafiły w ten punkt, mhm, czy żeby jakoś się z nimi połączyć. mhm. Pani się jakoś specjalnie z nimi nie łączyła, jednak Nie, nie, widziała. nie, 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 tylko obserwowałam, obserwowałam działanie, takie zjawisko właśnie, jak pani przysłałam. To mamy do czynienia z drewnianą budowlą. Na dole jest piaskowiec, takie podwyższenie. Na tych kamieniach tam są zrobione ławeczki. No nie naokoło, bo tu mamy kanciaste. I tutaj właśnie chciałam wspomnieć o tym, co mówiła pani doktor Rutkowska o tych kaściastych ostrosłupach, nie pamiętam, ale właśnie czym wypełniona jest próżnia. Mhm, Czyli coś w tym kształcie na pewno będzie miało znaczenie, żeby się, no podobne łączy się z podobnym. Żeby mogło zajść jakieś zjawisko właśnie przepływu tych informacji, tych fal kosmicznych. I tak samo właśnie dlatego pewno jest piramida i dlatego pewno jest to też takie budowla do piramidy podobna mhm, i materiał użyty. Materiał to mhm, jest drzewo i to jest piaskowiec na dole. mhm, Tam brat mi powiedział, że najlepiej by było jeszcze, gdyby ten dół uszczelnić mchem. mhm. Bo Bo on sam stworzył tą budowlę, tak, tak? tak, Mhm, tak. Ale już mu się nie chciało właśnie tego mchu, tylko użył tam jakiegoś, to chyba w budownictwie taka pianka budowlana. mhm, Ale mówisz, że lepiej właśnie naturalne, żeby było, to by był większy efekt, gdyby to było mhm. wszystko naturalne.
bez Tak, tych dodatków. ale Bez proszę dodatków. powiedzieć, pani brat wybudował coś, co przypomina piramidę, tak? No tak, przypomina piramidę. Mhm. U góry to znowuż przypomina jakby na kościele ten czubek. Dzwonnica, czy... Nie, są takie, no powiedzmy dzwonnica, taki stożek. Mhm. I przez ten stożek tam cały dym pięknie się rozchodzi. Także tu działają na pewno siły natury, dlatego że całe zadymienie, nie tak jak zapalimy ognisko i nawet musimy uciekać od ogniska, żeby nie szczypało w oczy, żeby się nie rozchodził tak ten. To on idzie właśnie fajnie, powoli i sobie tam przez te wywieczniki w tym dzwonie, no tak, niech będzie, że to dzwon, w tym stożku tam Tak, przez w tym te stożku. otwory sobie wychodzi. Czyli ten dym został jakby poprzez to... Naturalna wentylacja, naturalna wentylacja. Czyli ten dym poprzez tą budowlę został naturalnie uformowany. Nie, w tym zjawisku, co ja przysłałam, to było wyjątkowe. No oczywiście powoli, jak się pali, to tam powoli, tu nie ma zadumu, to sobie wchodzi. Ale to idzie normalnie sobie taki dym jak, no rzadki, powiedzmy, rzadki No dym. właśnie, Sobie żeby spokojny, wytłumaczyć, taki o co chodzi. spokojny, prawie niewidoczny, sobie wychodzi. A to zjawisko, które ja zaobserwowałam, zresztą nie tylko ja, to było na sam koniec. To było już po w ogóle posiedzeniu, no tam jest nawet porozrzucany, nie zdążyliśmy jeszcze posprzątać. I ognisko się zgasiło, było wygaszone. Wiadomo, no na pewno ciepłe tam były jeszcze te resztki, ale było całkiem wygaszone. Bo przestaliśmy grillować i siedzieliśmy tam jeszcze w ogóle bez ognia. Niezainteresowani tym ogniskiem. Tak, Rozumiem. rozmawialiśmy, tak sobie już siedzieliśmy, już po ognisku. I nagle robił się taki zbity, czego nie widać, nie dało się tego sfotografować. Bo to był bielusieńki słup. Na zdjęciu to jest jak negatyw, że ciemny, prawda? Że ciemny, ale to był bielusieńki słup, który bardzo tak powoli. No po prostu to dech za każdemu, tak wszyscy w ogóle zamilkli i zaczęliśmy tak patrzeć, co się dzieje. Że tak właśnie się przesuwa, sobie idzie, coraz wyżej i tam właśnie do tego czubka, żeby wypłynąć. Tak, ale tak naprawdę to wydaje się, że to jest po prostu słup dymu, prawda? Słup. Słup i to tak idealny, że nie, że bielusieńki idealny. Tak jakby to był materiał. No to raz to zauważyłam takie zjawisko. No ale tutaj można powiedzieć, to znaczy oczywiście jakby nie chcę umniejszać, ale że być może poprzez to, że została zbudowana piramida, to w jakiś sposób ona zaczęła fizycznie oddziaływać na całe to miejsce, które spowodowało taki słup po wygaśnięciu. Albo po prostu sam, tak jak właśnie mówimy, bo ja też się podłączę pod tą całą wiedzę naukową, co nie jestem naukowcem, ale z obserwacji. Mówimy, że to nie, że tam tylko samo oddziaływanie, bo to musi być kierowane też inteligencją jakąś. Że ta świadomość musi istnieć. Tak. Że to właśnie może zebranie jakichś informacji, przesłanie. No trudno mi jest to, ale na pewno to łączy się też z duchowością, bo to było po śmierci mojego ojca. Takie zjawisko. Czyli, Na pewno coś ma cała duchowość wspólnego ze siłami natury. O. Tylko, że
ludzie wykorzystują to. Są jacyś tam szamani, nie szamani, są jakieś wróżki i nawet są magowie. No w sumie od magów to pewno rodziły się wiary, cała duchowa, choć najpierw prowadzili jacyś kapłani czy magowie, tak? Bo coś zaobserwowali, ale czy rzeczywiście mieli taką wiedzę, żeby wiedzieli co? Dlatego myślę, że ludzie nadużywają, że robią się, że są tam właśnie jakimiś szpecami, uzdrowicielami, coś tego. To na pewno oddziałuje i też na zdrowie. I pewne rzeczy są faktem, ale żeby tym już zacząć operować i uważać się, że się wie, no to już mnie to nie bardzo. Trzeba mieć jakąś samoświadomość tego, że my jeszcze nie wiemy, jeszcze może ta nauka nam da coraz więcej odpowiedzi, ale to jeszcze nie jest pełne wyjaśnienie wszystkiego. A proszę powiedzieć, z jakimi innymi zjawiskami takimi no, nadprzyrodzonymi spotkała się Pani jeszcze w tamtym miejscu? No nadprzyrodzonymi, no. No, Ja tak ciągle mówię, mówię, że to będą zjawiska, które trzeba odgadnąć. Że właśnie nie ma, że jak ktoś ma jakieś nadprzyrodzone moce, że nie rzuci się motyką na księżyc. Bo nie ma na to, nie ma do tego możliwości. Może tylko odbierać pewne rzeczy i może się zastanawiać, co się dzieje, może spróbować odgadywać to. Tak, ale ja to mówię w takim a nie uznać się, że on już jest władcą tych sił i że będzie sobie rozporządzał nimi. No tak, ma Pani tutaj rację. Ale to ja rozumiem, że to szybko jest też wychwytywane, że z takim człowiekiem coś się dzieje, bo nie tak? Ponieważ no, wychwytywanie siły to dla mnie ma troszeczkę też taki kontekst jednak negatywny. A wydaje mi się, że ci wszyscy wielcy to wręcz przeciwnie, jakby chcą być oglądani, słuchani, nigdy się nie narzucają. Chcą zabłysnąć, że oni potrafią, że oni wiedzą. No chyba nie warto takim osobom jakiejś większej uwagi poświęcać. Mi się też tak wydaje, ponieważ ja sama doświadczałam różnych takich właśnie odczuć, różnych takich zjawisk, że no tak jak mówiłam o tej kuli, jak mówiłam o tym dymie, ja sobie przypomnę, co jeszcze, ale w każdym razie wszystkie te odczucia, to ja nigdy nie pomyślałam, że dzięki temu, że coś mnie nawidziło i ja teraz mam moce i będę mogła, nie wiem, błyszczeć właśnie przed innymi i będę ich uzdrawiać. Chociaż były takie sytuacje nawet tutaj, że sąsiadka mi mówi, przyłóż mi ręce, bo ty coś masz w sobie. Przyłóż mi ręce. Ja nie jestem uzdrawiać. Ja nie jestem tym Janem Nowakiem czy kimś tam. Ale były takie, że ja byłam bardzo naelektryzowana. I to się skończyło po operacji tego tętniaka. Naprawdę czuję, że nie mam już tej energii. Może dlatego, że jestem starsza, no. Nie wiem dlaczego, ale ja kiedyś właśnie też przy sąsiadkach, to się oblepiłam łyżkami, widelcami. Całą klatkę, całe ręce, całą głowę tu po prostu tak, żeśmy się śmiały, że dopiero jak zaczęłam się mocno śmiać, to zaczęło to spadywać. Tak. No i potem było co chwilę, no bo to wyszło od tego, że najpierw jedna łyżka, a potem to mi całą kuchnię przyniosły. Błędny rycerz. Tak,
No i potem nieraz też wzięła tak dla żartu, no to puszkę z piwa do brzucha, coś takiego, bo łyżeczkę do I to wszystko się przyklejało. Tak, a teraz no nie wierzyłam, bo ja im mówię, że spróbujcie wy też. No to im leciało. Na nosie jak się utrzymało, no to się trzymało, a tak to im leciało. A Mhm. mnie nie tylko, że na nosie, tylko w dowolnych miejscach. Mhm. I, No i może. teraz widzę, że też chyba nie da rady, bo próbowałam, nie działa. Mhm. A może dlatego, że czasami dostajemy jakieś dary i one nie są takie, że od początku życia do końca, tylko one są na jakiś czas. I może akurat miała Pani w tamtym Sam okresie. organizm gdzieś był naelektryzowany czymś, no, jakimś właśnie magnetyzmem jakimś. Mhm. Czyli gdzieś to się przedostało. Mhm. Też nie wiem. Też nie wiem dlaczego, tak jak mówię, śmiałyśmy się, bo to było dziwne, ale czemu to nie wiem. Mhm. No jakby Pani życie też pokazuje, że miejsce, w którym Pani była, jakby też Panią, nie chcę Podbudowywało, czymś napełniało, bo tak czuję, ja się czuję tam zupełnie inaczej niż tutaj. Mhm. A właśnie, a jak Od się tam razu Pani jakby, czuje? nawet mi się bo ja mam zawroty głowy, ja nie mogę iść, dosyć, że kręgosłup nie utrzymuje mnie równowagi. Mhm. No i to też jest z kręgosłupem, bo tak mi powiedzieli, że to od zmniejszenia szyi, gdzieś tam zwężone są te tętnice i tak dalej. No stąd mam takie zawroty, że nie trzeba mnie prowadzić, bo Rozumiem. idę jak pijana. Ja jeden dzień pobytu, na drugi dzień ja tam chodzę. Mhm. A proszę mi powiedzieć, to jak I Pani... tylko tam, bo już przejadę do miasta, to już tym, no 10 kilometrów, nie więcej. I ja już tam idę tak jak tu. Tylko tam, na podwórku, w koło. Mhm. To Że Pani lepiej funkcjonuje, tak? Tak, Tam. lepiej. Ja Mhm. mówię, no dotlenianie, no ale nie wykryto u mnie niedotlenienia mózgu, Mhm. czyli coś innego. No bo z początku, że dotlenianie, że tam jest więcej zieleni, odpowiednik drzew też. Mhm. No ale z drugiej strony jest to jakiś Właśnie rodzaj dęby. wysokości. Smok raczej dopada bardziej góry chyba, czy się mylę? Tam znowuż jest takie zjawisko też dziwne, Mhm. bo tylko występujące w Beskidach. Bo zazwyczaj mgła to dosięga gór. Na dole jest u góry, tak? A nam jest całkowicie odwrotnie, bo cała mgła skupia się, idzie w dół, w kotliny, a na górze słoneczko, piękne, przejrzystość. Także nieraz to jest cudnie, bo właśnie że tak siedzi, patrzy, tu świeci słońce, a tam normalnie takie poduszki, kłęby, skłębiona, gęściusieńka, że nic nie widać na dole mgła. A tam nie ma. Mhm. Czy też inne, to tam też mówią, że całe to grodzisko odbija chmury burzowe. I rzeczywiście tak robi. Musi przyjść zupełnie z innej strony, żeby tam doszło do burzy. A burza jest 2 kilometry. No, na przeszczał to w sumie parę metrów, ale jakby tak liczył przez ten doły 2 kilometry. A na przeszczał to jest tak blisko, że słyszy się, jak kiedyś słyszałam, była taka ogromna burza i był grad. To słyszałam, jak bije po dachach. Mhm. Widziałam, jak spada i słyszałam, jak bije po dachach grad. A tam było słońce i ani wiatru. To strasznie Oto wygląda. cyklonu. Tak, to wygląda no zachwycająco, no ja wiem, czy zachwycająco, po prostu no oczy w słup. Widać ścianę, słychać i stoi się w normalnie bezpiecznym miejscu. Kurczę, aż chciałoby się tam jakieś badania porobić.
Nie, no po prostu no, front odpycha, idzie front i to jest taka linia na tej linii, że po prostu odpycha i tam się to dzieje, a tu odpycha ten front. No i rzeczywiście pewnie góra. A to ja już tak, może to dziwne będzie pytanie, ale dla mnie to jest ważne. A jak długo tam ludzie żyją albo na co chorują? Albo jedno i drugie najlepiej, jakby pani mogła odpowiedzieć. Ja bym powiedziała, że nadciśnienie i to, co ja mam, to bardzo dużo ludzi. Czyli problem z kośćmi, tak? Kości, tak, i nadciśnienie. No i to też jest właśnie, że kosmonauci podobne mają choroby. Czyli to też może być oddziaływanie jakichś kosmicznych sił, że tak się dzieje. A jeśli chodzi o tą długość życia, tak jak pani patrzy po ludziach, którzy tam są? No różnie. To już nie ma jakby... Nie ma reguły, nie. Są i staruszki, i pod 90. I są, tylko że mój rocznik coś jest nie bardzo. I są właśnie, co umierają w młodych latach. To też jest ciekawe, bo to też warto byłoby sprawdzić chociażby promieniowanie kosmiczne w tamtym miejscu, jakie jest, tak sobie myślę. No jak sobie myślę, byli tam różni badacze, ale nie wiem pod jakim kątem. Chciałam wspomnieć, tylko sobie, no jak zwykle, bo ja nie mam pamięci do nazwisk. Ja mam ogromne, ja potrafię nawet prawa, czy jakieś coś z nauki, tylko mi powiedzą, ale który to naukowiec? No dobra, to już nie wiem. A tu chodziło o takiego człowieka, który badał, niby to taki fizyk, nie fizyk, no on to trochę pod właśnie UFO i takie inne rzeczy, ale był znany i gdzieś potem wyjechał z Polski w ogóle, bo został wydalony z instytutu. Ja sobie przypomnę może te nazwiska, ale były takie badania. Pod względem właśnie magnetyzmu i jakichś tam tych energii. I myślę, że więcej ludzi tam też się zajmowało. Szczególnie tym diabelskim kamieniem. To jest ciekawe, bo w ogóle radiestezyjnie jest to... Nauczyłam się radiestezji. Tak? Chyba, nie wiem. Raz próbowałam. W każdym razie powiedziano mi, że potrzeba połączyć się tak jakby ta witka, to było z brzozy, zdaje się, taki różdżkę. Różdżka to jest taka, a to było takie rozgałęzione. Tak. Na dwie ręce. I że trzeba poczuć, jakby to drzewo było przedłużeniem rąk. Że tak się zespolić z tą witką. No i cisza i takie zespolenie, to odczucie. Bo inaczej jak się tak weźmie, tylko idzie i się śpiewa, to na pewno to jest to zwykły kijek. Nie zadziała. No i faktycznie, raz szłam i mówię, no i co? No i nic. No bo tak trzeba. No mówię, no to dobra, spróbuję. I rzeczywiście wskazało mi tam, gdzie jest woda. Bo nawet studnia tam wykopano i tam poszło. Podobno się jeszcze liczy, ile tych drgnięć, to tyle metrów. Metrów, tak. I pani też tak robiła? To jest ciekawe dla mnie. No nie robiłam tego, żeby wskazywać, gdzie jest woda, tylko mówię, gdzie mi wskazało, poszło do źródła. Zaprowadziło mnie do źródeła. Tak, i głęboko się zgadzała. O właśnie, a poza tym jednym miejscem i tym źródłem, o którym pani mówiła, że tak dziwnie wytryskuje z niego woda, czy tam jest jeszcze gdzieś jakieś źródło?
Na pewno jest, bo to tylko, że tak, jak ja tam chodziłam i opiekował się tym miejscem właśnie pustelnik, to tam było przejście, była drabina i było, bo są dwie skały i jest taki szczelina. I teraz tego nie ma, ani tej drabiny, ani tego przejścia. Trzeba sprytnego, żeby tam przeskoczyć. Ja tam przeskakiwałam za młodu, bo mi się nie, bo wcześniej też nie było tego przejścia. Ale żeby nie wpaść, no bo się zabić można, wpadnie się w tą szczelinę tam Tak. i poślizgnie i jest niebezpiecznie. Także ja nie byłam tam, bo teraz się, tak jak mówię, trzeba sprytnego, ale na pewno jest. Tam jest też krzyż i jest. To nie jest tak, że woda, że deszczówka, Tak. bo to jest pod skałą. Mhm. Na samym wierzchu, na samym szczycie i dodatkowo pod wielką skałą. Tak. I wtedy i ta woda wypływa właśnie, widać, że wypływa tam z dołu Mhm. i w to zagłębienie. Bo wie pani, że no, to jest No energoinformacja. dziwne, Mhm. bo no, woda płynie z góry, a nie do góry. Jeśli nie. To jest niesamowite. No. Nie, to jest jakieś No i szczególne dzięki temu miejsce. też właśnie to samo to, że na skale, no dzięki tej wodzie rosną tam drzewa. Na skale są drzewa. Można to zobaczyć na zdjęciu. Mhm. No tak, bo jest coś, co daje im pokarm, No, tak? no ta woda Woda właśnie. daje. Mhm. Tylko, że dlaczego nie z góry, tylko z dołu? No, to jest ciekawe. Mhm. A proszę mi powiedzieć jeszcze, ci ludzie, co poszukiwali tych kosmitów, to nie wiem, jaki oni mieli sygnał, co ci kosmici mogli robić, bo za tym pewnie jakaś historia to szła. relacje ludzi, że tam właśnie widzieli jakieś te kule. Kule głównie. Mhm. I to, ale to nie wiem, czy wraz z tą kulą szły, nie wiem, jakieś pobrania ludzi, czy na przykład ludzie nie pamiętali po zetknięciu się z kulą, co się z nimi działo, czy czuli się w jakiś sposób manipulowani taką kulą. Mi się wydaje, że były tam takie relacje, właśnie, że nie wiedzieli, co się z nimi działo. Tylko, że to ja osobiście nie Tak, chodzi mi usłyszałam. o to, co pani słyszała, no bo nie była pani uczestnikiem, no to tak trudno. Tak. Bo też ludzie szukają po prostu zbożowych kręgów, no ale ja rozumiem, że to nie chodziło, jakoś mi się to miejsce w ogóle nie wydaje, że tam chodzi o zbożowe kręgi, tylko zupełnie coś innego. Zbożowe kręgi, to ja znowuż jest zjawisko, ale to już nie tylko tam, bo w ogóle w górach, w wielu miejscach. To są moja mama mówiła, że to diabeł tańcuje. Też takie nazwy właśnie odnośnie przyrody. Stąd też trzeba też brać pod uwagę, że w legendach czy wierzeniach, jak oni tam mówią diabeł czy coś, że to są odniesienia do zjawisk przyrody. Na pewno. Bo nawet tak jak mówię, takie małe wiry, malutkie tornada. To się pojawia często i u mnie tam też i to jest przecież nie diabeł, tylko właśnie taki wir w powietrzu. A są jakieś takie miejsca, w których to zawsze występuje, czy to nie ma znaczenia? Po prostu w różnych miejscach na terenie. Zależy chyba od pogody. No ale właśnie w tych górskich zależy od ukształtowania terenu, bo na nizinach czy na takich równych polach to raczej nie. Raczej takich nie ma takich zjawisk. A to dziwne, bo to właśnie tam powinny się tworzyć, więc... No właśnie. A takie wiry
potrafią przepiękne wzory, tak jak mówią, że te kręgi, że te kosmici, to one potrafią naprawdę przepiękne. Ja osobiście, nie wiem, ze 20 lat temu, no to jak się wyszło na samą górę, to wtedy były widoczne tam do dołu coś. To właśnie, no cudowne, ze śniegu. A co one A w samych przedstawiały? zbożach też widziałam nieraz, tylko że to już Tam nie, na miejscu? tak, w zbożu. Wiele razy widziałam, tylko że już no nie powiem, jaki to był wygląd, bo nie mam samolotu, nie? Mogła Tylko też Pani tylko z jakiejś perspektywy to widzieć. tak, no z ziemi. Czyli widziałam, że jest wygniecione koło, potem tam znowuż wygniecione koło, ale jaki to miało w całości ten kształt, no to musiałabym się wzbić, nie? W powietrze, żeby to objąć. No i to też nikt nie uważał, że to kosmici, no nie wiem. Ja już tyle rozmawiałam na temat tych, że kosmici. No ciągle to do mnie mówię, no ja jakoś nie, no możliwe, że coś tam gdzieś są jakieś cywilizacje, ale po co by tu miały przylatywać? No tego nie wiemy, niemniej jednak to nie jest tak, że nie przylatują, no bo jednak nie sądzę, że tak wielu ludzi by kłamało A może, na ten temat. no właśnie, że mają kontakt z czymś. Tylko, że tak samo jak ja miałam kontakt z tymi, to może zależy od tego, jak widzą tego, kto się z nimi kontaktuje. A jak nie, to są może tylko myśli jakieś, podpliki informacyjne. A proszę mi powiedzieć, a tam w tej miejscowości lub w jakiejś miejscowości obok byli ludzie, którzy coś widzieli, że oni sobie tam przekazywali i stąd ci inni poszukiwacze tych... Pan Arek Miazga napisał książkę właśnie na ten temat. O tych... ale o czym, przepraszam, jakby Pani mogła powiedzieć? O takich dziwnych zjawiskach właśnie z okolic. Ale że widzieli, że widzieli UFO, tak? Niekoniecznie UFO, ale różne takie właśnie zjawy czy coś w tym rodzaju. Okej, rozumiem, czyli generalnie wszystko... I też ludzi, co tam właśnie o tym, że zapominali drogi, o takich rzeczach. I tam podaję to już konkretnie, to ja nie znam tych osób. Znam jedną panią, co sama nawiązała dzięki mnie kontakt z nią, ale tak to nie znam tych ludzi. A myśli Pani, że odczuwają to ludzie w jakimś przedziale wieku, czy słyszała Pani o różnych? Nie, w różnym wieku. To nie tak, że tylko dzieci mają tam wyczulone, nie. W różnym wieku. Jak to sobie ludzie najczęściej tłumaczą? Tym diabłem, czy jak? Czy jakoś tak bardziej już poważnie do tego podchodzą? Ja myślę, że ci, co mówią, to bardziej, a ci, co diabłem, to się nie przyznają. Ci, co mówią, to chcą się właśnie dociec, co to było, dlaczego, a tak myślę. A w ogóle są chętni do czegoś takiego, żeby opowiadać o takich rzeczach? Nie. Nie. To Pani Nie, po prostu... bo to lotem błyskawicy w takiej miejscowości małej, to każdy taki przypadek, to gdyby opowiedzieli jednemu, to już zaraz cała wioska by wiedziała. Także raczej dużo jest, co nie mówi. A proszę mi powiedzieć, jakie jeszcze powiedzenia miała Pani mama, czy ktokolwiek z rodziny? Bo to jest ciekawe z tym ogonem diabła. Już sobie wyjaśniłyśmy. Nie, że diabeł ogonem zamiata, to było czego innego, tylko tu było, że diabeł tańcuje. Tańcuje, tak. Ale było też właśnie coś, że diabeł ogonem zamiata, ale nie pamiętam. Mi się jeszcze
Tak? No proszę powiedzieć. Bo mi się jeszcze podobała ta historia, jak pani opowiadała o tym, jak pani tata, tak, z czasem, że Tak, patrząc na tą tak. górę wiedział, Mhm. która godzina. To Tak. ja wiem, że pani już On mówi, wcześniej o tym opowiadała, ale to cały czas ja nie żywe. potrzebuję zegarka. Chcesz wiedzieć, która godzina? Bo nieraz tam pytałam się, nie, która godzina. Chcesz wiedzieć, która godzina? No na przykład mi powiedział 13:10. No to ja idę, sprawdzam. I oczy w słup. No tak, skąd wiedziałeś? No to on mi właśnie tłumaczył tym Grodziskiem, że Mhm. już tak ten teren dobrze zna, że w tym punkcie, jak jest słońce, no to jest ta godzina, w tym ta i tak sobie mówi. No pomyłka mówi najwyżej do 10 minut. Mhm. No niesamowite jest. Fajnie było zobaczyć jeszcze tę górę na przykład w taką nie słoneczną, tylko chodzi mi, że gdy jest pogoda, ale na przykład nocą, żeby zobaczyć też, jak Tak, gwiazdy tak, się właśnie układają ta na niebie. przejrzystość jest to już też mówiłam właśnie, no wspaniale. Mm. I też te główne gwiazdy, tylko że one to się poruszają, ale Syriusz zdaje mi się, że również jest o godzinie 24. Ale nie będę tworzyć, czy Historii rzeczywiście, bo ja takich. musiałabym to sprawdzić. Mhm. Dokładnie o której godzinie ta najjaśniejsza gwiazda tam też jest. No niesamowite jest to, co pani opowiada. Ja myślę, że rzeczywiście trzeba się zająć tymi polami kwantowymi i że bardzo dużo się dowiemy, jeśli to dobiorą się do tego mądrzy ludzie, naukowcy i tak solidnie, bo do tej pory no, to były tylko takie przesłanki, że ktoś coś właśnie zaobserwował. Czyli taka wiedza na poziomie starożytności. Mhm. Tak, i ludzie też jakby że bardzo żałuję, że nie robią sobie z tego, nie wiem, jakichś takich projektów naukowych, że jadą i tam przez jakiś dłuższy czas siedzą, obserwują, przyglądają się, bo to prawdopodobnie i pieniądze by się znalazły, tylko że trzeba byłoby kogoś, kto chciałby się tym zająć, kogoś chętnego. Tak, tak samo właściwościami tego piaskowca. Mhm. Ja uważam, że dużo jest, to ma do czynienia ze zdrowiem. Mhm. A dlaczego pani tak uważa, że ze zdrowiem? Że chodzi o to, że ludzie chorują, czy... Chodzi o kolana mojego męża. O, no właśnie, o tak, jakby pani jeszcze to mogła Nagrzanie właśnie powiedzieć. piaskowca i przenoszenie tego ciepła na kolana wyleczyły mu kolana. Mhm. A na co mąż chorował, jeśli chodzi o No, to kolano? no to też pewno coś od reumatyzmu. Mhm. Wygrzał jakby to kolano. Tak, a bolały go z pół roku i ja mówię, pójdziesz ty do lekarza w końcu. No i nie poszedł do lekarza. Obłożył się Sam, kamieniami. tak, i coś w te kamienie pomogły. A proszę mi powiedzieć, czy, no bo ja rozumiem, że jak jest reumatyzm, to jest to dolegliwość nawracająca, czyli chroniczna w jakiś sposób. I to było właśnie z 10 lat temu. I co, i nie wróciło to nigdy? Nie bolą go teraz kolana. Matko. Już wiem, co zrobię w wakacje. No ale musi się też ten dym pojawić, bo to było wtedy chyba, co ten dym, o którym mówiłam, tym słupie. Tak. Także To tam jak... coś więcej musi zadziałać, nie tylko właśnie, że te. Dlatego mówię, że jest tyle tych specjalistów, którzy chcą uzdrawiać. Ale oni nie wiedzą wszystkich czynników, które muszą brać w tym udział. Mhm. Jak się do tych sił kosmicznych, tak jak ja nazywam, Ustawić. ustawić. Tak. Jak je odebrać, co z czym połączyć, co musi jeszcze współgrać.
A już wiedzą, że oni będą machać tam rękami, jak cię dotknę i już ty będziesz zdrowy. Nie. Nie wiemy. Ja obserwowałam, że takie coś może mieć miejsce, ale jak to zrobić? Udało się. No bo akurat był jakiś splot tych wszystkich możliwości. A jak nie będzie, no to nic z tego nie wyjdzie. Tak mi się wydaje. Bo ja wszystko mówię od swojej strony, No tak. jak ja to widzę. No bo przecież nie dysponuję żadną wiedzą i nigdy nie wchodziłam w żadne wiedźmińskie czy jakieś takie wiedze. Tylko to, co udało mi się zaobserwować. Nie, że byłam uczona przez jakiegoś maga. No i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Pani Danusiu, ja dziękuję za dzisiaj. Jeśli kiedyś jeszcze bym mogła Panią zaprosić na pogadałkę, to byłabym wdzięczna. Mnie bardzo dobrze się z Panią rozmawia. Mi również. Także nie ma sprawy. Dziękuję ślicznie. Również dziękuję wszystkim.